Największą przewagę w tradingu daje nie wejście, tylko to, co robisz, kiedy masz rację. Większość ucieka, kiedy ja dokładam. Kiedy masz rację, musisz myśleć inaczej niż reszta traderów. Nie uciekać z pozycji, tylko powiększać przewagę na rynku. W tym wideo mówię, jak dokładam do zyskownych pozycji w silnym trendzie, żeby maksymalizować zyski. I większość traderów robi coś takiego, że po prostu tutaj take profit stawia, a gdzieś tutaj zazwyczaj 1 do 1 jest stop loss. Ewentualnie 2 do 1, 3 do 1 i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że zazwyczaj jest to sztywny stop loss i sztywny take profit. I teraz weźcie pod uwagę coś takiego, że jaką tutaj trzeba mieć skuteczność, żeby na tych trade'ach wyjść. Minimum, no, myślę, że 60% i to będzie bieda, bo jeżeli weźmiecie skalę całego roku, no to tutaj może być problem rozgrywając 1 do 1. Pokażcie mi tradera, który ma 60%, minimum 60% w skali roku. W skali całego roku, żeby miał 60% skuteczności. I jak mi takiego tradera pokażecie, no to okej, zwrócę honor. Natomiast jeżeli chodzi o długą perspektywę, według mnie 1 do 1 nie ma najmniejszego sensu, ponieważ żaden trader nie jest w stanie utrzymać takiej skuteczności, więc wszyscy ci scalperzy, ja to też owszem przerabiałem, scalping i tak dalej, 1 do 1 na 5 punktów, na 4 punkty, na 10 punktów, S&P, Nasdaqa, wszystko przerabiałem. Dlatego jestem pewny tego, że w długiej perspektywie scalping nie da zarobić. Jeżeli nie jest to naprawdę mega spięty system, który po prostu w długiej perspektywie roku, 5 lat i tak dalej daje naprawdę fajne zyski. Ponieważ jeżeli to jest system taki, że raz da, raz nie da, raz da, raz zabierze, na przykład 3 miesiące jesteś w zysku, a później cały czas oddajesz, no to to się nie sprawdzi, bo z tego się nie da utrzymać w długim terminie. Więc docelowo takie trady nie mają sensu według mnie. Więc nie dajcie się nabrać na takie kursy scalpingowe, bo to nie ma sensu. Naprawdę trzeba konkretnej osoby, która wie, co mówi, o czym mówi, żeby to miało sens. A dlaczego 60%? Ponieważ 50%, jak sobie łatwo policzycie, to nic wam nie da. Jeżeli rozgrywacie 1 do 1, to dalej się kręcicie wokół zera, więc minimum to musi być 70-80 moim zdaniem procent, żeby na tym wyjść w długim terminie. Drugi temat jest taki, kiedy mamy wejście, tak, i profit 2 do 1. Na przykład 2 do 1 czy 3 do 1. To już jest inna sytuacja, bo w tym przypadku zarabiamy. Ponieważ tutaj jest risk ratio odpowiedni. Natomiast sytuacja zmienia się wtedy, kiedy zaczynamy kombinować z break-evenem. Czyli stawiamy częste break-eveny i tak dalej. Ta statystyka wtedy się mocno zaburza. Jeżeli by miało to mieć sens, te 2 do 1, 3 do 1, to break-evenów powinno być jak najmniej, bo wtedy jest najłatwiej zbadać naszą skuteczność, ponieważ break-eveny zabijają tą skuteczność. Ponieważ ile sytuacji było takich, ile widzieliście sytuacji na wykresie, gdzie rynek leciał pod waszego break-evena, zbierał waszego break-even, zbierał wasz break-even, no i następnie realizował wasze targety. Myślę, że każdy z was miał dużo takich sytuacji, ponieważ dobry stop loss powinien dać wam dużą przewagę. Zazwyczaj, jeżeli macie dobre wejście i ten rynek naprawdę pójdzie fajnie w górę, no to już do tego miejsca nie wraca. Jeżeli ta pozycja nie jest w fajnym miejscu otworzona, no to nie będzie tego momentum, nie będzie tego wzrostu. Faktycznie ciężko jest w takie trady wejść, natomiast jeżeli już wejdziecie w takie trady, no to trzeba wyciskać maksimum. Nie robić targetów, moim zdaniem. 2 do 1, 3 do 1, chociaż jak się uprzecie, ok, jak macie jakiś fajny system, możecie to stosować. Natomiast takie trady zabijają potencjał bardzo zyskownych pozycji. I to Wam udowodnię w dalszej części materiału. Teraz zobaczcie przykład z moich rozegrań. Mamy tutaj wejście. Mam jakiegoś stop lossa, nieważne jaki. I teraz nie mamy targetu. No i rynek sobie startuje. Załóżmy, że fajne wejście miałem, rynek sobie startuje. Robi na przykład coś takiego. I to jest moja średnia EMA21, EMA20, zależy jak rynek na którą reaguje lepiej, bo ja sobie na przykład sprawdzam to i w który dzień lepiej mi reaguje na EMA21. Patrzę po prostu od początku dnia, jakie są reakcje, bardziej perfekcyjne. Im bardziej perfekcyjne, tym taką średnią sobie ustawiam. Nie? I sytuacja wygląda tak, że pojawia mi się tutaj świeczka i robię dokładkę. Czyli załóżmy, że tutaj mam jeden mikrokontrakt, tutaj zbieram 2 mikrokontrakty już. Mam już 2 MCT, ale poziom wejścia na futuresach się wtedy zwiększa. Czyli moje wejście już nie jest tu, tylko jest tutaj. Ponieważ jak wiecie, jak futuresy działają, no to ten poziom się uśrednia. I teraz jest docelowe moje wejście tutaj. I czy zabezpieczam to break-even? No nie, ponieważ skoro tu nie zabezpieczałem break-even, to tutaj też nie mogę, bo jest wyżej.
Więc docelowo robię coś takiego, że rynek sobie idzie dalej, jak mam oczywiście fajny setup i pamiętajcie, że to działa tylko na trendowe dni. Takie dokładki warto zrobić i rozpoznać fajne trendowe dni. W innym wypadku to nie będzie miało sensu, ponieważ rynek będzie balansował sobie tak i będzie wam te stop lossy wybijał. Więc musicie być pewni co do momentum, co do fajnego wybicia i co do przede wszystkim mocnego trendu. Myślę, że jeżeli się opatrzycie na te wykresy, to z czasem sobie takie momentum będziecie mogli bardzo dobrze zdefiniować. Załóżmy, że rynek znowu idzie w górę, robi korektę, setup jednej kreski, przypuśćmy, świeczka ładna, znowu średnia. Sorry, że tak rysuję, bo to, ale wiecie o co chodzi, średnia tutaj, znowu moje wejście jest tutaj, dwie mikrokontrakty. No i znowu, moje wejście uśrednia się mniej więcej tutaj, tu mam 3 MCT, to jest trochę chaotycznie tutaj rozrysowane, no ale wiecie o co chodzi, nie? Czyli moje wejście znowu się podnosi i zazwyczaj jeżeli mam tutaj dystans już taki fajny, na przykład zbudowany między 100 a 200 punktów, czyli między 400-800 tików, tutaj już kombinuję wtedy jak zabezpieczyć pozycję. I teraz prawdopodobnie zabezpieczałbym pozycję tu, czyli pod tym ostatnim wejściem, lub dawałbym pozycję na break-even w tym momencie, ponieważ pozycja mi się dużo zwiększyła, więc docelowo ja zazwyczaj stawiam sobie tutaj pod ostatnim wejściem, ponieważ jeżeli się pomyliłem tutaj co do tego wejścia. Jeżeli ma być jakaś większa zawrotka, no to EMA nie będzie trzymać, świeczki się zamkną pod EMA, a jeżeli świeczki zamkną się pod EMA, więc krótkoterminowo prawdopodobnie będzie jakieś tam zejście w dół. Więc ja wolę sobie skasować tutaj zysk, zarobić na kolejnego ewentualnie stop lossa. Jeżeli rynek zrobi tu korektę, to znowu zaczynam zbierać w górę z tego miejsca. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, jeżeli chodzi o dokładki. Mniej więcej zarys, jak ja to robię. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze do jednej sytuacji. I teraz są dwie możliwości dokładek. Kiedy jeszcze nie mamy do końca pewności, czy ten trend jest mocny, czy nie. Czy złapaliśmy jednak ten trend, który będzie miał, nie wiem, 5H1 w górę, czy jednak nie do końca. Jeżeli tego nie jesteśmy pewni, nie widzimy tego po świeczkach, to warto pierwsze dokładki robić ewentualnie po jakichś tam korektach, na przykład po korektach z dwóch nóg, tak jak ja to pokazywałem Wam w poprzednich materiałach. Czyli mamy dwie nogi, czyli te stop lossy zostały zweryfikowane przez tą nogę. No i wtedy mamy drogę wolną, żeby rozgrywać przynajmniej te poziomy. Czyli jeżeli zrobiliśmy nasze wejście, dalej pamiętajcie, że stop loss jest tutaj. Nie ruszamy tego stop lossa. Ja nie jestem zwolennikiem przestawiania się w break-even, rzadko bardzo to robię, staram się tego unikać. No i teraz mamy znowu nasz setup, wchodzimy sobie w pozycję po jakiejś większej korekcie na dwóch nogach. Jeżeli tutaj nie ma naprawdę mocnego momentum, wtedy możemy zaryzykować. Natomiast najlepiej zrobić to w sytuacji takiej, kiedy tutaj pęknie ostatnie high. Czyli rynek robi nam tutaj breakout i dokładamy kolejny kontrakt. I tak jest najlepiej robić z tymi pierwszymi dokładkami, ponieważ zbieramy stosunkowo nisko do naszego wejścia, więc to wejście się mocno nie przesunie. To wejście się jedynie przesunie parę punktów w górę i to jest fajna sytuacja, bo już mamy podwojoną pozycję. Jak rynek wystrzeli, to spoko, jak nie, to nie. To będzie nasza średnia. I pamiętajcie, żeby ten stop loss ewentualnie, jak będziecie zabezpieczyć, zawsze był pod średnią, pod świeczkami. To musi być jakiś lokalny dołek, jakaś średnia, czy cokolwiek, natomiast nie może być sytuacji takiej, że wy stop lossa dajecie tutaj. Bo jak wasze wejście jest tu, a wy zaraz dacie stop lossa, to wiadomo, że tutaj będzie stop loss. Znowu rynek robi w górę i mamy dwie możliwości, dokładkę tu lub dokładkę tu. I ja jestem raczej zwolennikiem dokładek tu niż tu. Ponieważ jeżeli rynek, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest wyżej, natomiast jeżeli rynek w mocnym trendzie robi breakout tutaj, to nie po to, żeby zawrócić zazwyczaj, chociaż możecie trafić w takie miejsce, ponieważ może być to na przykład pułapka. Czyli wy dokładacie tutaj, macie stop lossa tutaj, a rynek robi pułapkę, czyli tłucze te stop lossy i wtedy robi w górę. No trudno. Dlatego ten luźniejszy stop loss jest potrzebny, żeby właśnie takich sytuacji uniknąć, że wbijecie się w pułapkę. Dlatego ja mam taki szerszy zazwyczaj stop loss, żeby tych pułapek unikać. Więc macie dokładkę albo tu, albo po przebiciu tego miejsca. Ja jestem zwolennikiem kupowania wyżej, wysoko, ponieważ jeżeli jest ten breakout wywalony, no to następny breakout gdzieś będzie po kolejnym impulsie, tak? Tutaj i znowu to samo, korekta i znowu albo zbieracie się tu, albo zbieracie się tu. To już jest, to już musicie naprawdę się opatrzyć na te wykresy
I fajnie jest też zbierać tą średnią w mocnym trendzie, ponieważ średnia EMA 20-21 będzie trzymać ten trend. I im wyżej, tym średnia będzie bardziej trzymać ten trend i te korekty mogą być krótsze. Ja wiem, że większość ludzi boi się kupować wyżej, ale pamiętajcie o tym, że im wyżej, tym ten trend jest mocniejszy i warto właśnie to robić. Kupować wysoko. Ja wiem, że jest taka narracja, że kupuj nisko, sprzedawaj wysoko. Okej, to się zgadza. Natomiast na pewno nie w mocnych trendach, nie? Tak, kupuj nisko, sprzedawaj wysoko, może mieć zasadę jedynie wręcz, moim zdaniem. Jeżeli mamy ręcz, okej, no to mamy te wybicia, sprzedajemy tu, wybicie, kupujemy tu. Ale ile osób potrafi, ile traderów potrafi dobrze zdefiniować ręcz? Mamy tutaj wolumen, tak? Po wolumenie, tak jak Wam pokazywałem już na Volume Profile, możecie to fajnie zdefiniować. Natomiast bardzo mało traderów rozegra ręcz. Ja na przykład unikam ręcz. Kiedyś lubiałem ręcze, jak skalpowałem, bo to najłatwiej było zarobić. Natomiast teraz najłatwiej mi stracić, ponieważ ja liczę na większe ruchy. Staram się zbierać trendy, a nie staram się tam skalpować po parę tików, bo mnie to kompletnie już nie jara. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. Temat, jeżeli chodzi o dokładki, wyczerpałem. Teraz pokażę Wam kilka przykładów. A jeszcze wtrącę coś, co mówiłem w ostatnim nagraniu, natomiast jest to mega ważne. Jeżeli wchodzicie w pozycję, dla przykładu, mieliście tu jakiś setup, to jest Wasza świeczka po H1 do wejścia, tak? Ewentualnie zbieraliście się tutaj i macie pozycję. I zobaczcie, świeczka się zamknęła, to Wy nie dokładacie tutaj, tylko czekacie na to, jak się następna świeczka zacznie. Bo może być sytuacja taka, że ta świeczka będzie leciała w dół i tutaj się dopiero zamknie. I Wy chcecie być w pozycji dopiero, kiedy ten knot następnej świeczki uformuje się. Czyli jeżeli ta świeczka się uformuje, to najlepiej ja na przykład dokładki robię dopiero po breakoutie tej świeczki H1. Nie robię tutaj, bo nie wiadomo co tutaj będzie. Może się świeczka odwrócić i spadać w dół. Natomiast jeżeli świeczka ma fajny knot, rysuje się mocne momentum, to fajnie znaleźć albo setup, albo właśnie zebrać się powyżej high tutaj na dokładkę. Jeżeli na przykład mieliście wasze wejście tu, czekacie, że rynek się fajnie rozpędzi, rozpędził się rynek, no to wtedy możecie tutaj sobie dołożyć jeden mikrokontrakt, jeżeli mowa o propach, wiadomo. I pamiętajcie o money managemencie. I teraz kolejne dokładki, kiedy robicie? No oczywiście po breakoutie tu następnej H1. Ewentualnie, jeżeli chcecie troszkę ryzykownie, ale zebrać lepsze miejsce, no to zbieracie się gdzieś tutaj. Natomiast zobaczcie, tutaj nie było knota. Ciężko się zebrać bez knota. Tak samo tutaj, jakbyście się zbierali. No to wy chcecie być w tym knocie, w tym wyciąganiu. Znajdźmy jakiś trendowy dzień. Ten był w miarę trendowy, dobra. Tutaj byście się raczej nie zebrali, bo jest świeżo po otwarciu dnia. Ewentualnie jakbyście chcieli wybronienie close zebrać, no to tak, możecie się mniej więcej po wybiciu tutaj, zobaczcie te szczyty, możecie się zbierać, tak? No ale gdzie robić dokładki? Zróbmy tak, że zrobimy wejście tak, jak ja bym tutaj robił. Mamy jakieś tam momentum, setup, docelowo tutaj jest wejście, tutaj jest stop loss i teraz gdzie ja robię dokładki? Najczęściej robię dokładki dopiero, kiedy rynek zrobi jakiś impuls. I teraz tak jak mówiłem, albo tutaj mamy jakąś korektę i robię dokładki tutaj. Tu jest moje wejście, dla przykładu tu jest moje wejście, ja to rozpiszę jeszcze. Świeczka kończy się M5 tutaj. Więc moja strategia zakłada to, że albo zbieram się tutaj, gdzieś na tych świeczkach, natomiast najlepiej po zamknięciu tej M5 dopiero, czyli albo tutaj, w tym miejscu. Ja wolę zebrać się po breakoutie tego miejsca, bo zobaczcie, tu jest mocna reakcja na knocie, więc wolę, jak ta świeczka jest znowu wybita i zrobić tutaj dokładkę, niż gdzieś tutaj niżej. Ponieważ ja nie wiem, co tutaj się stanie, czy rynek zawróci, czy nie, a tutaj jestem bardziej pewny, że to miejsce będzie dalej wybite, skoro już te stop lossy stąd zostały wciągnięte. I teraz kolejna dokładka. Bardzo fajne miejsce, lecimy w górę. Znaczy, oczywiście wszystko cierpliwie. I teraz setup jednej kreski i dokładamy tutaj lub tak jak mówiłem, korekta. Wy tego nie widzicie pewnie, ale korekta na dwóch nogach tutaj jest, ponieważ te dołki są zweryfikowane. Docelowo tutaj gdzieś nad średnią możecie się zbierać. Ale jak widzicie, najlepiej w tym przypadku jest poczekać na setup jednej kreski, na wybicie, no i tutaj na spokojnie na tej M5 robicie dokładkę.
I teraz ważna sytuacja, jeżeli tu macie dokładkę, czyli tu już wasz setup ma 3 mikrokontrakty, ewentualnie 2, bo to zależy, czy wy będziecie tu dokładać, czy wy będziecie tu dokładać. Na każdym takim breakoutie można dokładać. Jeżeli byście na przykład się tu zebrali, no to pierwsza dokładka tu, druga dokładka tu, trzecia może być tu, ale w tym przypadku, jeżeli wam pokazuję, to jeżeli mamy taki fajny setup jednej kreski, podtrzymanie średniej EMA, no to najlepiej jest właśnie zrobić tutaj dokładkę. Na takim fajnym setupie mamy tutaj setup tak, dwóch nóg lub ewentualnie tak. Czyli chodzi o to, że ten dołek jest wybity, czy ten dołek jest wybity. I o to tutaj chodzi. I nasze wejście będzie tu, a stop loss wtedy jest na ostatnim dołku. Jeżeli ten dołek zostanie wybity, no to wiadomo, tutaj jest do przetestowania high zeszłego dnia lub close. Widzicie? Więc poniżej średnich tutaj już nie ma czego szukać. Jeżeli trend będzie podtrzymany, to ta średnia będzie tego trendu broniła. I ten stop loss jest wtedy nasz tutaj, kolejna dokładka tutaj. No i im wyżej, tym uważacie z tymi dokładkami. Jeżeli tutaj na przykład jest jakiś poziom ważny, no nie ma takiego poziomu. Ważny poziom jest tutaj. 25 200 i 25, ewentualnie 300 gdzieś tam daleko, nie? To też musicie mega na to uważać. Bo jak wiecie, okrągłe poziomy są targetami. I zobaczcie, wokół tego 25-200 utworzył się wtedy range. Dlatego dokładki muszą być rozsądne. I musicie patrzeć właśnie na te wszystkie poziomy, na sytuację taką, jak mocno rozwinięty jest trend, bo to też jest bardzo ważne. I w którym miejscu my dokładamy. Ponieważ jeżeli rynek zrobi 100, 200, 300 punktów, no to im wyżej, tym dokładki są ryzykowniejsze. Trzeba na to uważać. No i po tej dokładce, czy bym coś dokładał? Raczej tutaj nie. Oczywiście fajnie na historii to powiedzieć, natomiast mógłbym się decydować jeszcze pewnie po breakoutie 25-200. Czyli jeżeli tutaj jest to miejsce, to pewnie gdzieś tutaj po breakoutie, może tutaj bym szukał kolejnej dokładki na tym setupie i stop lossa bym w tym przypadku podciągał na pewno pod każdy dołek. Czyli każda nowa dokładka, nawet jakbym się zbierał tutaj, to stop loss jest pod każdym dołkiem. Bo wtedy jak nas wybija, ok, mamy jakiś profit i możemy ten profit wykorzystać później na kolejne wejścia. Czyli gdzieś tutaj możemy szukać znowu wejść w longi. Zrobię wam jeszcze jeden dzień jakiś. Widzicie, tutaj na przykład taki dzień ciężko by wam było rozegrać. Dajmy na to, że macie tutaj close, tak? Poniżej close chcecie się zebrać w pozycję i szukacie setupów. Natomiast dla pewności, no, mój pierwszy setup byłby tutaj. No i czy bym robił tutaj dokładkę? No oczywiście nie, no bo raczej by mnie tutaj wybiło, bo stop loss by był mój gdzieś tutaj. Ewentualnie nad close, to i tak bym dostał stop lossa. Czy tu, to bym dostał stop lossa. Więc tutaj nie było zbyt dużo miejsca, żeby... Zobaczcie, tutaj jest 820, tutaj nasze wejście by było gdzieś 880, 870, no to jest za mało trochę, 50 punktów to jest za mało. Ja zazwyczaj szukam dokładek minimum, jeżeli rynek zrobi 100 punktów w moim kierunku. To tak zazwyczaj patrzę na takie wartości, bo rynek też lubi weryfikować te miejsca. Pamiętajcie, że moje ryzyko na pewno nie jest takie jak wasze. Bo u mnie przy jednym mikrokontrakcie w propach, no to ja sobie mogę pozwolić na takie ryzyko, bo 100 punktów to będzie $200. Więc jak ja jestem $200 zysku, to dopiero szukam dokładki jakiejś. Mniej więcej tak wam mówię. Raczej wcześniej nie. Więc zauważcie, że mój sposób rozegrania nie będzie dla każdego. To jest dość trudny sposób rozegrania, ponieważ ja zazwyczaj łapię całe trendy dnia i bardzo mi ciężko jest zamknąć taką pozycję zyskowną. Łatwiej mi zamknąć stratę niż pozycję zyskowną. Nie wiem, z czego to wynika. Widocznie z tego, że mam już tak to wpojone w głowę, że po prostu ja muszę tych trade'ów szukać takich dłuższych, muszę dokładać do zysku, bo ja wiem, że w długim terminie tylko to da mi zarobić. Przede wszystkim unikajcie czegoś takiego jeszcze, że gridujecie, czyli wchodzicie w pozycję tu, nie macie żadnego poziomu i tutaj dokładacie. Tutaj dokładacie sobie pozycję, bo może zawróci, tak? Bo rynek się zatrzymał, może zawróci. Jeżeli nie macie jakiegoś poziomu, a do tego trzeba mieć doświadczenie, czyli mniej więcej wiedzieć, kiedy rynek może zawrócić, kiedy może szukać jakiegoś odreagowania, no to wtedy w moim przypadku, tak jak ja mam takie już doświadczenie, no to ja mogę te poziomy zbierać i szukać odreagowania. Ale w waszym przypadku kategorycznie raczej bym tego nie przestrzegał, raczej bym tego zabraniał. Dobra, znajdźmy jeszcze jakiś fajny trendowy dzień. I to chyba rozgrywałem nawet.
Tutaj był fajny setup jednej kreski ze krótkim dość stop lossem jak dla mnie. Stop lossik tutaj. No i teraz gdzie szukam dokładek? Na pewno, jeżeli bym szukał dokładek, to te spadki musiały być zanegowane, więc docelowo szukałbym dokładki po przebiciu tego poziomu dopiero. Więc docelowo na pewno stawiałbym dokładkę albo tu, w tym miejscu, po przebiciu tego breakoutu, jeżeli on był wyżej, nie wiem czy był wyżej, zaraz zobaczę. No tak, może bym stawiał tu pozycję, a może i nie. Ale na pewno stawiałbym pozycję tutaj, dokładkę. Czyli pierwsze wejście moje by było tu gdzieś, druga dokładka byłaby tutaj. Więc pamiętajcie, że to, no, te dokładki są dość ciężkie, ponieważ no, tu liczy się kontekst całego rynku. Jak widzicie, to nie jest nigdy takie proste, że stop loss tu, dokładka tu, stop loss tu, dokładka tu, znaczy dokładka tu, stop loss tu. To nie jest takie proste. No naprawdę trzeba troszkę pomyśleć. Następna dokładka, gdzie by była, to z M5 mówię, ale na pewno na mniejszych interwałach łatwiej by Wam było to odnaleźć. Następna moja dokładka byłaby gdzieś tu, po przebiciu tego szczytu. Tak jak wiecie, ja raczej staram się unikać wejść po korektach, raczej staram się, jestem traderem na breakoutie, czyli raczej staram się wszystkie breakouty zgarniać niż jakieś tam korekty. Nie lubię korekt, ponieważ z korekty nigdy nie wiadomo co wyniknie. Z korekty może wyniknąć obsuwa albo lepszy poziom do wejścia. Natomiast ten lepszy poziom do wejścia akurat mi nigdy dupy nie uratował, ale wejścia, które ja stosuję, często mi dupę ratują. I teraz jeżeli moje wejście by było tutaj, to pod lokalnym dołkiem bym przesunął stop lossa. Albo tutaj. Najprawdopodobniej byłby on właśnie tutaj, w tym miejscu. Czyli jak moje wejście tu, to stop loss najprawdopodobniej wylądowałby w to miejsce. Bo ten zrzut dałby mi sygnał do tego, że o sorry, coś się dzieje na rynku, więc może warto się przestawić ze stop lossem. Więc wtedy wyszedłbym i tak w zysku, niewielkim, ale jestem w zysku. Kiedy bym szukał kolejnego wejścia, oczywiście znowu po breakoutie. Jeżeli bym tu dostał stop lossa, to szukam wejścia gdzieś na jakimś setupie. Dobra, pokażę Wam jeszcze kilka wejść na mniejszym interwale od początku dnia. Poniżej close, poniżej high, poniżej VWAP. To znaczy, że rozgrywamy shorty. I pierwsze shorty widzę tutaj, wejście tu, stop loss tu. I teraz, gdzie bym robił dokładki? Raczej tutaj nigdzie, bo nie widzę takiego miejsca. Ale czy bym zamykał pozycję, to też nie wiem, ale na pewno bym się tutaj gdzieś przesunął ze stop lossem. Więc jeżeli rozgrywałbym ten ruch i nie widział takich miejsc, których można dołożyć, pewnie mój stop loss nad tą świeczką, taka logiczna świeczka, która się tutaj wyróżnia na tle wszystkich spadających, czyli nad pierwszą korektą, może tak to ujmę, to by był mój pierwszy stop loss i ten stop loss bym pewnie przesuwał, jeżeli bym nie robił dokładek. Czyli następne przesunięcie by było tutaj i następne pewnie tutaj. I teraz rynek, jeżeli by nie poszedł już w dół, to tutaj bym dostał stop lossa, ale ten ruch by był rozegrany. Ponieważ nie widziałem tutaj, zobaczcie, to był jeden wielki impuls i nie było miejsca, żeby dołożyć. Jedynie tutaj było miejsce do dołożenia na setup jednej kreski. No nie byłoby miejsca, żeby dołożyć, więc bym nie dołożył. Dlatego tutaj wchodzi inny model rozegrania już, czyli nad tymi tutaj szczytami. No i kolejne wejście, gdzie by było pewnie gdzieś powyżej VWAP-a i tak, pierwsze wejście by było tu, po prostu. Dokładka, gdzie by była dokładka? Na pewno tutaj, pewnie. Tutaj było za mało miejsca, więc na 100% tutaj bym nie dołożył. I na pewno bym czekał na wybicie high i na wybicie close. I teraz, czy bym tutaj dołożył? Raczej nie. Ewentualnie, jeżeli bym się pokusił, to bym stop lossa gdzieś tutaj pod close podsuwał. Ale z tego względu, że jak wiecie, mój handel opiera się na poziomach. I teraz, jeżeli bym rozgrywał stąd, to bym rozgrywał do przetestowania close i high. I albo tutaj bym wyskoczył z pozycji, albo jakoś stop lossa przesuwał, żeby mnie na pozycji nie wybiło. Dokładkę zrobiłbym dopiero, kiedy bym zobaczył, że rynek odreagował już te poziomy. Wtedy dopiero bym dokładki szukał. Więc pierwsza dokładka być może byłaby albo tu i stop loss wtedy tu, albo dopiero tu i stop loss tu. I najprawdopodobniej robiłbym tutaj dokładkę. Ponieważ to high było podtrzymane i bym robił dokładkę i pewnie stop loss tu by poszedł i w tym miejscu dostałbym stop lossa. Natomiast jak widzicie, byłbym i tak w zysku, i tak w zysku. I teraz pewnie kolejnego setupu. Jeżeli tu już bym dostał stop lossa, to kolejnego setupu bym szukał z setupu jednej kreski po wybiciu kolejny raz high.
Czyli tu, stop loss tu i wtedy dokładki gdzie? Na kolejnym. Ale tutaj już widzę, dzień się skończył, więc dokładki by nie było. Ale jeżeli byście chcieli dokładkę robić, to na kolejnym setupie, czyli dokładka tutaj by była. I stop loss fajny też poniżej close, poniżej tego. Jeżeli byście swingowo rozgrywali, to też fajne rozegranie by było. Także jak widzicie, wszędzie ten setup jednej kreski. Czekamy na VWAP, czekamy na średnią bez pośpiechu. Setup jednej kreski. Jeżeli rynek się wybije, odbije od średniej, od VWAP-a, to rynek nie powinien już tutaj zawracać. Jeżeli to jest nasze faktyczne wybicie, to rynek już nie powinien nam tutaj czy tutaj stop loss, to już nie powinien po naszego stop lossa wrócić. Jeżeli wróci, to znaczy, że to nie jest mocny rynek i musimy jeszcze poczekać. Dobra, rozgadałem się, ale myślę, że już widzicie, o co chodzi mniej więcej. Chodzi o ważne poziomy, chodzi o okrągłe poziomy. Musicie zwracać na to uwagę, kiedy dokładacie, czyli pamiętamy o tym, że dokładamy w knocie po zamknięciu H1 na otwarciu następnej H1 najlepiej i żeby to było nie na okrągłych poziomach, czyli albo po przebiciu tego poziomu, albo przed poziomem, czyli na przykład tutaj w knocie, jak będziemy mieli setup, żeby jeszcze ewentualnie stop lossa podciągnąć tutaj pod tego knota i patrzeć, co się będzie działo na okrągłym poziomie. Oczywiście ciężko wytłumaczyć, to jest tak na historii. W ogóle jest ciężko temat dokładek wytłumaczyć, bo to jest bardzo indywidualny temat. To nie jest tak, że tak jak w strategiach typu ICT i tak dalej, bo to uważam za no, śmieszne strategie, ponieważ te ICT wykluczają jakby złapanie szerszego horyzontu, czyli złapanie dłuższej rozgrywki, ponieważ model ICT zakłada stop loss tu, target tu i tu nie ma wykorzystywania mocnych trendów, czyli rynek idzie w górę, idzie w górę, idzie w górę, ale to już bez traderów ICT, ponieważ traderzy ICT nie dokładają do zysku, tylko mają risk ratio 2 do 1, 3 do 1 i tak dalej, czy tam 1 do 1, czy tam skalpy na sekundowych świeczkach, no i tyle. Takie podejście w długim terminie moim zdaniem nie zarobi. Oczywiście będą jednostki, też nie odbierzcie mnie źle, będą jednostki, które na tym zarobią, ale zauważcie, ilu traderów na przykład ze strategii ICT tak naprawdę zarabia na rynku. To jest z tych kilku milionów, którzy uczą się tej strategii, zarabia dosłownie garstka tych ludzi. To pokazuje po prostu, czego według mnie nie należy robić, a nie co należy robić. Ja wolę właśnie wykorzystywać mocne trendy, bo pamiętajcie, w każdej książce, każdy dobry trader powie wam to, albo będzie napisane w książce od wyjadaczy giełdowych, że jeden trade płaci za wszystko. Więc docelowo, jeżeli złapiecie taki mocny trade, to on wam potrafi 10-20 stop lossów zwrócić, jeżeli będziecie robić dokładki. I na tym sztuka właśnie polega, żeby dokładać do tych zyskownych i maksymalizować profity, a nie łapać co moje troszeczkę z rynku i tyle. Bo może być sytuacja taka, że będziecie mieli 10-5 strat pod rząd na rynku i co w takiej sytuacji? Czy wam psycha będzie dalej fajnie działać? Czy niekoniecznie. A po takich trade'ach mocnych właśnie, jak ja wam tutaj pokazuję, to ta psycha się troszkę odbudowywuje. To ego jest trochę podbudowane, te straty są mocno odrobione, jesteście mocno zadowoleni, no jest trochę inaczej. Pomyślcie nad tym po prostu. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuje dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.